Cool. So on beginning, I'd just like to say thank you, Dan, because it's second time. First one, I tried to do it. Unfortunately, well, a few difficulties. I hope it's gonna be soon, as long as I'm gonna get my laptop. But now we have opportunity to speak with Dan Mcnab, the Bristolian guy, one of the biggest guy in Bristol, and he's gonna let us know a little bit about himself, and probably gonna have a Ron as well. The big and Dan, can you just tell a little bit about yourself, about your bodybuilding career, what you achieved, your titles, you know, just to let people know in Poland who they listen. Sorry, hold on. There's only one dog. I have two. So I started competing in 2010, just because I was on tag, and in the UK, when you're a naughty boy, they put a tag on you, and you're not allowed to leave your house. The police come and say, no, naughty. And my friend, he brought over weights bench, and he just said, rather than just sitting at home, why don't you lift some weights? And I thought, well, that's stupid. I could just drink beer at home. This is fine. And but after a while, drinking at home on your own got a bit boring. So I thought, well, maybe I'll try and lift these things. And I got strong very quickly from just lifting at home. So it was clear that, like, I didn't have wonderful genetics, but I had genetics maybe better than everyone else's. I don't know whether you want to answer. Yeah. Więc Dan zaczął z tego, Tomek poprawia mnie wreszcie, jak mi się pomylił. Spoko. Czyli zaczął startować w zawodach w 2010 i początkowo Dan swoją jakby przygodę z kulturystyką zaczął od tego, że kolega przyniósł mu ławeczkę, bo Dan miał założony tag, czyli jak jesteś niegrzeczny w UK, to zakładają ci tak, żeby cię śledzić. W Polsce to samo jest, nie? No, areszt domowy jakby, nie? Dokładnie, czyli był cały czas namierzany i nie powinien ruszać się z domu. Natomiast Dan, z tego co mi kiedyś powiedział, wychodził sobie na piwko i szybko wracał. Więc jedynym tak naprawdę zajęciem Dana w tym czasie było picie piwka, no i ten kumpel przyniósł mu ławeczkę, no i któregoś dnia Dan stwierdził, że dobra, dam szansę, coś poćwiczymy. I okazało się, że Dan stał się bardzo silny w dość krótkim czasie i jego genetyka po prostu eksplodowała. On widział, że w porównaniu z innymi ta genetyka już daje jakiś tam obraz, że coś może się w przyszłości z tego ciekawego tak naprawdę pojawić. So from there, I was just lifting stuff, but still eating shit. I didn't know anything about nutrition or anything like that. And I just was getting strong, so I could bench 100 kilos for 10, 20 reps, just in my bedroom, fairly quickly. And then the game changer was the food. When I learned about eating the right food and stuff like that, I was able to, once I was released, move into an actual gym, and then that's when things started changing. Więc Dan powiedział, że tak naprawdę największym game changerem okazało się, jak zaczął zmieniać dietę, jak zaczął przykładać większą trochę jakby uwagę na to, co spożywa, bo początkowo, tak jak mówi, jadł jakiś junk food, czyli jakieś śmieciowe żarcie, a później zauważył, że jak zaczął robić to konkretnie, no to też jakby siłowo widział, że jest duży progres. Tam, tak jak powiedział, 100-kilowy sztangę po 10-20 razy w ciągu jednego seta robił, także no to już wynik jest całkiem ciekawy. So, I mean, that was the lifting bit, and then someone saw me in the gym and was like, hey, you should compete. And I was like, I don't want to compete men in pants, next to new men in pants. I was like, no, it's not for me. I just want to get massive. But then, I went to some of these shows and saw it, and I thought, okay, to set a goal in what I'm doing might give me the motivation to go even further rather than just doing it for fun, to go and compete. No więc takie, jak w większości pewnie przypadków to wygląda, przynajmniej wyglądało kiedyś, bo teraz już wszyscy startują, tak sami chcą sobie startować, no to w przypadku Dana było tak, że ktoś mu jednak podpowiedział, słuchaj, co ja tam, sylwetka wygląda spoko, mógłbyś wystartować, no i on wiadomo, że negował, to mówi, że nie chce stać w gaciach przy innych kolesiach w gaciach.
No, ale tam wiem, że powiedział coś jeszcze na koniec i nie wiem, czy ty chcesz coś dopowiedzieć? Coś takiego, co ci się tam chwyciło? Znaczy w sumie to wszystkie jakby te jednostki osób starszej szkoły, nie? To się wszędzie No. praktycznie potwierdza, nie? Że te startowanie po prostu tak naprawdę ktoś musiał z boku się trafić, właśnie żeby w ogóle pchnąć, w ogóle zachęcić, nie? Że raczej to było wszystko robione dla siebie, a nie dla jakiegoś tam zysku, czy po prostu fejmu i tak dalej, nie? I to się tak naprawdę potwierdza, czy to jest Polska, czy to jest UK i tak dalej. Yeah, please continue. That was very long. Please continue. That's very long language. No, longer. That's true. So I mean, I won't speak too long of it. My first show, I did shit. Like I was shit. But I had to do it to like start, and then I thought, hey, I quite like this. And so from 2010, I got shat on. Then 2012, I won Body Power show in the intermediates, and then I went to the British. I came 7th, and that was when like Luke Sando, he came 2nd that year, and so the people in Britain, like the level was going up and things like that. So within 2 years, I went from like giving it a go to like really like trying, and going in for national competition. No, czyli tam w 2012 Dan wystartował w British i zajął 7. miejsce, a na 2. miejscu uplasował się Luke Sandow. Z tego co ja pamiętam, kiedyś Dan mi opowiadał, jaka tam była w ogóle obsada, to był też chyba nawet The Giant, Samson Dowdan, nie? I wszyscy, którzy już zdobyli kartę pro, to tam byli już, nie? Także obsada była dość gruba. Yeah, I think when Samson and all that and the Giant was there, that was later, maybe 2016. Oh, okay. Yeah, so that British was just Luke and some others. I hadn't really heard of those the other guys. Those guys. I didn't really know much about the scene. I did my first contest diet on from an email that was supposed to be for someone else, and I just got the email. It wasn't for me, and I just did the email. So I was like, well, I didn't check them right or whatever, and it worked like okay, but it wasn't for me. So I just thought I'd just do loads of cardio and stuff. Czyli Dan, przygotowując się pod te zawody, to tak naprawdę nie miał żadnej diety, tylko znalazł u jakiegoś ziomeczka na mailu i sobie z niej po prostu skorzystał. No, ale mówisz, że na tej diecie całkiem spoko mu to wyszło, nie? Także... Yeah, so it was, yeah, so from then, it was like 2014 and stuff, I did a show, but I did it from hospital because I had vascular surgery on both of my legs, where I had blood clots removed from my legs. And so I came like 2nd in a region. I thought I got a British invite, so I'm not going to do it. I just come out of hospital. So then I didn't really do anything that year. To Tomek, kumałeś mniej więcej, o co chodzi z tym? Znaczy ja tak, ale w sumie wiesz, możesz i tak to powtórzyć, nie, dla widzów. No to w 2014, so 2014 you were competing, but straight like... Yeah, from surgery. So straight from the hospital. Yeah, so because I had the surgery, I was so like upset, like getting smaller, and I couldn't like really walk for about a month like properly, and I needed like a goal. So I was like, I'll just compete. Yeah. You know, otherwise maybe I'm gonna I was just sat at the sofa just doing like tramadol and codeine and like just eating Oreos and just feeling sorry for myself, being a pussy, you know. So that was just an extra motivation to do something. Yeah. To push forward. Więc 2014 to tak naprawdę był start tylko po to, żeby, wiesz, żeby jakby depresji nie dostać, bo tak jak mówi, on po wyjściu ze szpitala, gdzie miał usuwane żylaki, to wiesz, żeby jakoś motywację załapać, po prostu wystartował i to był rok taki, wiesz, gdzie on jakby specjalnie przykładał do tego uwagi, po prostu było bardziej mentalne, aniżeli żeby zdobywać jakieś tam miejsca. No. A jeszcze od razu się zapytam w sumie do tego, co powiedział, czy miał powrót w ogóle przez tyle lat żylaków, czy miał kolejne operacje, czy tylko jakby raz miał usuwane i już nie było problemu? Bo to też jest w sumie takie ciekawe, bo to jest jakby problem taki powracający się, nie? Jakby jak sobie z tym radził też, nie? So Thomas is asking if after that, the surgery, did you ever had a problem once again with
blood clots or No, it just I had disappear? all of the superficial veins removed. Okay. So there's nowhere for the clotting to happen. Basically, I had very bad varicose veins, and the varicose veins blood pooled, and then I got blood clots in both of the legs from those. So they took them all out. So all the broken veins are gone. So there was nowhere for the blood to clot. Okay. Czyli naprawdę on miał wszystkie usunięte, te, które były uszkodzone. Nie ma opcji, że cokolwiek będzie jakiś nawrót, no bo po prostu nie ma gdzie to wrócić. It's very different to a deep vein clot, which can happen from them, but obviously you can't take the deep veins out. These are like the surface veins. Okay. You know, like you see Frank McGrath, he has varicose veins. Yeah. Mine were like that, but worse. And then they caused me problems, but they're gone. So yeah, no problems. Okej, więc jeszcze jest taka różnica, że jakby możesz mieć żylaki, które są jakby na zewnątrz bardziej, albo są takie wewnętrzne, on to powiedział, tak, inside. Czyli te, wiesz, te, które są na zewnątrz, są łatwe do usunięcia, te, które są w środku, raczej się nie usuwa, nie? Czyli po prostu jakby wnioskując u nas jakby po służbie zdrowia, to jest z reguły źle robione, nie? Po prostu, bo często wracają, nie? Just said like many people in Poland do that, but we do that like NHS, and it's always returning problem. It's just because they not do it properly. Yeah, I had them all just gone. It was a huge store. Like my surgery was like 4 or 5 hours. Like, and because I was muscular, they said all the veins would snap when they try and come. The muscle was bound to the vein, and they would snap. So they went in 52 times, like small, and then big in the groin and knee and ankle. But they said usually they get a wire and they feed the wire like into the vein, and then like an umbrella, and they pull them out like a sleeve. Okay. Like, but they just snap and snap and snap. So I was there a long time. My recovery was much longer because of that. No to tak jak mówił, że przez to, że jest właśnie muskularny, to był trochę z tym problem, żeby je usunąć, nie? Bo generalnie u zwykłych ludzików, to przychodzi dużo łatwiej. Tutaj musieli mu jakimiś kombinerkami wyciągać czy coś. Ja znam temat, bo jakby moja mama miała usuwane, nie? Więc jakby wiem też, jak to jest robione i tak dalej, nie? Jaki jest ten problem. Dlatego też poruszyłem trochę ten temat. Musisz powiedzieć, ile twoja mama ma w udzie. Wiesz co, nie wiem. Ale nie jest na pewno, wiesz, usprawiedliwiona, nie? His mother had exactly the same problem. So I asked him how many inch is in her like is she muscular like you? If that was any problem. Yeah. He said no. I think it was because they had to all come out, and the blood clots, so they have to like scoop them. Yeah. We can post after the video when you have a fountain of blood. Yeah. Actually, that's true because they did. Yeah, I do have some problems, but where the scars are from the cutting, the veins very close to the skin, and sometimes I can just knock the skin, and then they spray. Like, so I've had a few times where I've looked down and been like, I look like 2 meters away, and I'm like, what is this puddle? Like looking up, oh, what is this? And then I look at my leg, and it's like coming from the leg. So, jak po szocie. No, po prostu jak jest, ta żyła była bardzo blisko skóry i nieraz się rozdrapało, czy coś, było bardzo łatwo uszkodzić to po prostu pod takim ciśnieniem krew uciekała z nogi, że na 2 metry można było zobaczyć ten fontannę pełną krwi. Także ten filmik też może Dany udostępni. Wyglądało. So anyway, fast forward all that. So once I'd had them out and stuff, and I'd done the show, and I didn't think, okay, well, my goal is now not to win regional show. I want to win a British title. So I went to go and do the other one in 2016. I won the Kent Classic. And I looked good and stuff. But then I went to go and do the British 2016, and everyone was there. Everyone, like Hollingshead, like Samson, the Giant, another guy called Jem, like, anyway, they're all pros now. They're all like pros. So I came outside top 6 again, and I didn't even ask
like where I came. I was like, I don't care. Like I was like, fuck this, I'm just gonna like come back. But the thing that was with the UK BFF, which was the way that you get a pro card then. But then the UK BFF after that year had the pro card taken away. Did you know that? I didn't know that. Więc w 2016 Dan stwierdził, że już nie będzie brał udziału w żadnych regionalnych zawodach i po prostu pójdzie na British. On wygrał w 2016 Kent Classic, ale w 2016 na British zajął 6. miejsce, bo pojawili się tam właśnie tacy ludzie jak James Hollingshead, Samson Dauda, The Giant. Yeah. Like they're all pros. No to teraz oni już wszyscy są pro, nie? Ale so you couldn't get the pro card because I would never have got the pro card, but when the change happened, there was no point doing UK BFF, and in the UK there was loads of problems, like who is going to have it, how do you get one, like no one knew, so I moved to NABA. Okej, czyli w UK BFF po 2016 już nie było pro card. Nawet jak wygrywałeś British Champions, to nie dostawałeś pro karty, więc Dan musiał się przenieść do NABA, żeby dostać kartę pro, no ale wtedy dostałby ją w federacji NABA. Yeah, so and then with NABA, like I took 2 years because I was like, the next time I go, I need to do it. Yeah. So then I went to the Welsh because our area was cancelled, but we were told to go to the Welsh. But I got to the Welsh and they said, you can't win. You can't win because you're not Welsh. And I said, but we were told to come here because we don't have a show. And they said, you can't win. Now, I was like angry. Yeah, but I was like, just give me the fucking British invite. Yeah. So I went on stage and I posed down with all of the super heavyweights. And I would have won. And the way I know that is because I went to the British on the invite without winning. And I won my class and the overall at the British. Okej, więc Dan nie mógł, dlatego że jakby w NABA nie było tutaj w Anglii, w tym okręgu robione zawody, więc on musiał pojechać do Welsh, czyli do Walii, ale w Walii od razu na samym wstępie mu powiedzieli, słuchaj stary, ty jesteś Walijczykiem, nie ma opcji, że zgarniesz to kartę, nie? No więc on mówi, że był mega wkurzony. No i wiesz, i na tych zawodach zajął 2. miejsce, ale dostał invite, bo najważniejsze dla niego było, żeby po prostu dostać zaproszenie na British, nie? Więc on po prostu nie wygrał tego, bo nie mógł, ale dostał zaproszenie na British i dla niego to już było okej, nie? So in the British finals, that was 2018? Yeah. That was 2018, and you won that class. I won the class and then overall. And then the overall. Okej, Yeah. czyli w 2018 po tym jak dostał na Walii to zaproszenie, to w NABA, w British wygrał overall i wygrał swoją klasę. Także so you had your NABA Pro card. No, because that was the following year. Oh, okay. So what happened is I had an issue. I had a death in my family, and so I took 2018 off to go and care for my grandmother. And then NABA very kindly allowed me to just go straight to the universe in 2019, which was good of them because they could have said no. So I got a special invite for the following year, and then I won my class at the universe, and I won my pro card there. Okej, czyli on w 2018, dlatego że tam miał śmierć w rodzinie, jego babcia zmarła, to on nie mógł wystartować, ale dostał jakby specjalne zaproszenie na 2019 i w 2019 wygrał Mr. Universe i tam zgarnął swoją kartę pro w federacji NABA. Yeah, and then from there, I didn't win the overall at the universe, actually, it's worth saying. No, I don't like it. But a guy called Jack Brooker beat me, a shorter guy. It was close, but at the universe, I didn't come the best. I woke up in the morning and I took photos and I sent them to Amp Bales, my coach, and he was like, "Fuck yes." And then I was looking at them and I was like, "I've got this." And then I went to the venue at a tan, did the tan. I went to the venue. I showed him in the toilets, and he was like, "Fuck it, yes, yeah." And then I went to watch some of the classes, and I just started sweating. And I don't know why, but from there, from 3 hours, just this water came. And I wasn't drinking like much water. I probably should have drank more water,
But I'm not saying I would have won, because I don't want to be a dickhead and say, oh, I would have won, because I didn't win. And you have to get it right on the day. So I'm not making excuses, but it was upsetting for me because in the morning I was like, yes, perfect, nailed it. And then by the time the evening, and then the pro show, I came fourth at the professional universe. I would have liked to, even if I'd have lost, presented the best. And ultimately, the year before, the British was better. Okay. So in that year, 2019, you being second, or you said you were fourth? Because now I'm a bit lost. No, because, okay, so I came first in my class. First in your class. Then overall. Okay. Then I lost to Jack Booker. Okay. And then I did the professional league show. Okay. And then when I did the professional league show, then I come fourth. Okay, czyli on w profesjonalnej po prostu, on zgarnął swoją klasę overall, ale przegrał w finale z tym Joe Broker? Jack Broker. Ale później jak już wygrał tę kartę pro, to w tym w zawodach rangi pro zajął 4. miejsce. Natomiast z rana on mówi, że wyglądał świetnie, z tym, że Ann Bales nawet powiedział, że super, tylko że po 3 godzinach coś się stało nie tak. On mówi, że zaczął się pocić, cały tan zaczął z niego spływać i on mówi, że to może było dlatego, że za mało wody wypił. Natomiast no, mówi, że ciężko cokolwiek powiedzieć i nie chce tak naprawdę wkręcać, że powinien był wygrać, bo było jak było, nie? No, taki So although I was tired from there, I was like, I need to do another show. So I thought, NABA is finished. I've done the professional NABA. I don't really have an interest in being a NABA professional for long, because everybody wants to be IFBB professional, you know, of course, you know, and if they say no, they are lying dickheads. Okej. Więc mówi, że po prostu po tym roku on stwierdził, że on nie będzie w NABA, wiesz, próbował jakby wygrywać zawodów, z tego względu, że jakby nie ubliżając, wiesz, jakby federacji NABA, ale to nie jest to, czego jakby zawodowcy oczekują, że każdy tak naprawdę chce zdobyć kartę IFBB Pro, a jeżeli ktoś mówi, że tak nie jest, to po prostu jest kłamliwym kutasem. Dosłownie. Yes, so I went to Amsterdam to do a show, an international show in Amsterdam, and I was thinking, well, I could win a pro card maybe, but we'll see. I just needed to do a show, and I wanted to just be better. So my goal was just to be tight. Even if I sacrifice size, I need the condition to be disgusting. So I did that, and when I saw the other guys, they hadn't done that. So I was one of the most conditioned, but a lot of them had me on size. And so although I was happier with that look, and I proved the point to myself, I came 5th in the international show. But that was the hardest competition of my whole time. Więc Dan tylko po to, żeby zdobyć kartę pro, pojechał do Holandii i tam są zawody William Bonac Classic. No i on stwierdził, że żeby tam wygrać, to jednak nie będzie próbował, wiesz, wygrać rozmiarem, tylko musi w takiej okrutnej naprawdę formie wyjść, że na maksa być docięty. No i tak jak on mówi, że jak zaczął się rozbierać, to po prostu najlepiej był wyglądającym pod względem kondycji, natomiast jakby poświęcił przez to trochę rozmiaru, nie? Ale i tak zajął 5. miejsce. Natomiast zaraz jeszcze spróbujemy wam wytłumaczyć, jak wyglądała cała prezentacja pod zawody, bo to jest coś, czego nigdy ja w życiu nie słyszałem, żeby tak wyglądało na przykład pozowanie. So can you just give me a quick story about how the posing was looking like, 20 seconds, and how they were Yeah, choosing so I didn't know this, but you turn up and they do groups of 5. No, they did groups of 4. Yeah, they did groups of 4, but there was top 5. So I was, okay, so they do groups of 4, but there's 5. So I went, and the guy goes, okay, you go on, you've got 15 seconds. And I was like, what, 15 seconds, there's nothing, yeah? He goes, just hit 1 back shot, 1 front shot, and get out, yeah? And I was like, fuck, and he's telling me, like, the stage is, like, here, and I'm like, oh, okay, so I'm nothing prepared, I don't know this is gonna happen. So I go off and I hit 2 shots, and from those 2 shots, they figure out whether you're in first call out or second call out.
but the call outs are 4. So 4. So I did the turns and I was like fucking crazy. I got put in the second call out, so I never got to pose with the other guys. So although I made the top 5, so I came back in the evening, I'd never posed against any of them to figure out, to have comparisons. I was only won the second call out. I won the second call out, but by that time when I posed down later in the evening, the decision was already made. So I think maybe I could have done better, but it was very strange. Więc te zawody są na tyle dziwne, że wychodzisz, jest jakby porównania w 4, ale wybierają top 5. Więc tak wiesz, jakby, żeby wyłonić 5 zawodników i dać im równo miejsca, to musiałbyś mieć 5 stojących na scenie, tak? A w tym przypadku było 4, także pierwsza linia 4 i później kolejnych 4 wchodzi, wiesz, o co chodzi? Tak często w Polsce tak robią często, jak ten 5 albo jest mega słaby, albo już stawiają go na pierwszym miejscu. To często tak w Polsce bywa właśnie, że tak robią, nie? Wtedy. Że tego pierwszego jakby właśnie nie porównują, bo on jest już tak dobry, że nie ma kogo do niego porównywać, nie? Teraz były, no. Okej, no ale tutaj jeszcze była taka śmieszna sytuacja, że do pozowania masz tylko 15 sekund, czyli on był w stanie zrobić tylko 2 pozy, tył i przód i tyle. I oni z tego potrafili wyłonić, kto będzie kto, no nie? No i on mówi, że on tam się nie załapał w pierwszą 4 i dopiero był w następnej 4 porównywany i wiesz, i to jakoś wieczorem się później zeszło, także straszna masakra tam w ogóle wyszła, no nie? On mówi, że był mega zawiedziony, no ale... So from 15 seconds, I could never get higher than 5. So I got 5th. So, and that's the last show I did. And now I'm preparing to only chase the IFBB Pro card this year because NABA's cancelled anyway, but I don't have a really interest in pursuing being a NABA professional. There's, my dream from when I was starting, and most people's dreams is to be an IFBB Pro. Even if I'm not going to make Olympia or I'm not going to whatever, but just to have an IFBB Pro card, I can tell my kids about this, my grandkids, or, I did it. I made the big league, like the Premier League. Yeah. No więc Dan, to były dla niego ostatnie zawody, to William Bonak i on teraz przygotowuje się po prostu tylko szukając karty pro Federacji IFBB. Nie, on po prostu mówi, że NABA jest spoko, ale nigdy nie będzie tak prestiżowa, jak jest IFBB. I on mówi, że fajnie byłoby kiedyś swoim dzieciom po prostu powiedzieć, że no słuchajcie, ja po prostu byłem top, nie, na świecie, byłem w tej federacji. On powiedział, że to jest takie Premier League, czyli nasza ekstraklasa. Nie? Zapraszamy do Polski na NPC. He said you can go to Poland, NPC. Yeah. It's in a pack of Crete. All right, I'm coming there November. No, this year, if travel is allowed, I'm going anywhere. So maybe. No, więc mówi, że jak tylko będzie, wiesz, dozwolone to, żeby już sobie latać bez żadnych problemów, to nie mówi nie, bo dla niego jest tylko jeden cel, nie? Zdobyć kartę pro. It's more important for me that the timing is right. I need to do what I need to do to make progress and to do the right amount of prep. And I'll see what the show is then. And I'll travel wherever rather than to rush or to do things. I always follow the time frame. And when it's right for me, when I will be as good as I can be, hopefully, then I pick a show then. Okej, czyli on po prostu mówi, że jak on by off-seasonu i preparacji pod show, on jakby tego nie skraca, nie wydłuża, tylko on mówi, że on wybiera sobie takie zawody, dostosuje zawody. Tak, no. Nie wiem, o co chodzi. No, jakby myślę, że to łatwo każdy zrozumie. So maybe coming to a hometown, maybe I can sleep on your sofa. Yeah, Okej, zapraszam. Thank you. Yeah, that's it. That's the plan and stuff like that. For that, my off-season weight went up to 311 pounds. It's the biggest ever. I push up to the heavyweights, so I don't want to live at 310 or whatever because it feels horrible. You're just like, so I push
hard into the weight so that I can bring down to like a 290, like easy, feel healthy. Like every time you push forward, and this is horrible, but just here it's like, okay. And every time you push a bit forward, the pull back is easier, and you can feel okay at weight that before you would feel horrible. I remember first hitting like 280 feeling horrible, hitting 290 feeling horrible. Now I can sit, 290 like easy, like nothing. I mean, I say like nothing, I sleep with a CPAP machine. Like... Więc Dan teraz ma 311 funtów, tak? To jest jego waga. Mówi, że czuje się niekomfortowo i nie chciałby z taką wagą chodzić, ale to tak jak kiedyś chyba już nawet gdzieś coś tam wspominał, że trzeba przebić to swoją jakoś tam magiczną liczbę, cofnąć się delikatnie i już później ta magiczna liczba zaczyna jakby już nie być taką utrudniającą życiem, nie? Każda masa kolejna jest łatwiejsza, tak? Bo właśnie ta poprzednia waga jest jakby już taka nasza normalna, nie? Dlatego też nawet czy Kuba Cielem, czy wiele osób powtarza, że nie robimy też masy i nie zaczynamy od razu redukcji, tak? Tylko żeby sobie utrzymanie zrobić. I jakby w tej wadze czuć się dobrze, nie? Czy to sobie fajnie utrzymać. Ja nawet powiem po sobie, że poprzednią masę kończyłem też 108-109 kg, większy dużo BF był, ledwo co chodziłem i tak dalej. Teraz ważyłem 113 i potrafiłem normalnie podbiec bez zadyszki. No to też jest ta różnica, nie? I normalnie się czuję. Okej. No i jeszcze Dan tutaj wspomniał, że on generalnie ma problemy ze spaniem, nie? I on śpi w takiej masce ułatwiającej oddychanie. What is the best score sleeping? Like like my best score ever is like 70. Okay. But like my worst score is like 40. So without the machine, maybe like 10 minutes deep sleep a night. Okay. Widzisz, czyli z maszyną on śpi 10 minut deep sleep, czyli tego fazy, w której tak naprawdę ty powinieneś rosnąć, odpoczywać. No i tutaj można by było powiedzieć, że jest to gdzieś jakoś mit, nie? Że trzeba, wiesz, spać jakoś tam odpowiednio, no bo tak jak na jego przykładzie, no on jednak urósł i z tego co pamiętam, to on od dosyć dawna ma takie problemy, nie? Więc jego spanie jest takie, że się budzi, usypia i jego ten sen taki głęboki to wynosi 10 minut w ciągu nocy przy dobrych wiatrach. Yeah, so with sleep apnea, you don't realize you wake up, but there's different levels of sleep. So you wake up because you like this, and I would wake up 50 times an hour. 50? 50. Oh, okay. Sometimes. Kumasz, to on powiedział, że on w ciągu godziny wybudza się 50 razy, nie tyle, że on otwiera oczy, tylko po prostu jego organizm nie chce wejść w ten tryb snu, nie? Zmienia fazę snu, no to do głębokości. Yeah, so that was obviously shit. But, the higher weight, the worse it gets. But with the machine, I can wear them. The machine tells you like how long you put the mask and stuff. And the APAP, it can feel when you're like struggling, and then it puts more in. So it knows when you breathe. Like when you put it on, you don't turn it on. It knows you're breathing. Okay. And then if you stop, it's like pump more inside. So I can wear the mask for 8 hours, so I can get like 7 hours, 7 hours sleep, but which still isn't great. But for me, it's wonderful. I've never slept well. Czyli tak naprawdę z każdym dołożonym kilogramem, czym waga ci rośnie w górę, tym ten problem pojawia się coraz większy, nie? Natomiast ta maszyna jest na tyle fajna, że w momencie jak zaczynasz się dusić, czyli mieć ten bezdech senny, to maszyna automatycznie wtłacza ci powietrze, żebyś tego nie robił, nie? Czyli musisz ją przez całą noc tak naprawdę mieć założoną na twarz. Well, when I first had the machine, to sleep was horrible, so taking Valium and stuff to like fall asleep, because it's like, and it just feels, it breathes for you, like your body doesn't like it. So to get used to it is like difficult, because it breathes like, you breathe in, it's like force in, and then you breathe out like normal, but on the way in it's force. So it's your body, like when you first wear it, it's like no. Okej, czyli on na początku ciężko mu było się przyzwyczaić, więc zaczął sobie brać Valium, żeby usypiać,
dlatego że ta maszyna, ona ułatwia ci oddychanie, ale też chce jakby to zrobić za ciebie. To jest taki automatyk, nie? I przez to jest jakby to, twój organizm trochę się próbuje przed tym na początku bronić, musisz się przyzwyczaić, nie? When people watching this, you know, are heavy and they're waking up every day and their eyes are streaming and you feel horrible and you don't want to train because you feel dead and you're not progressing, you know, like, and you think it might be a sleep apnea thing, like really do look into it and get a sleep test, probably privately, and get a proper sleep score, like an Aura ring or whatever is like fun, but it doesn't tell you exactly everything. When you go to the doctor, they have like things on your head and, you know, like measure your brain waves. An Aura ring just guesses. So go and get it done properly because it can change everything. Więc Dan mówi, że jeśli ktoś kiedykolwiek będzie odczuwał właśnie tak, że ma, nie wiem, oczy cały czas podkrążone, gdy wstaje, czuje się niewyspany, nie ma chęci do treningu, żeby jednak iść do doktora i sobie sprawdzić, jak to wygląda, bo nawet jeżeli ktoś ma Oura Ring lub tego Fitbita na rękę i uważa, że to mu mierzy sen i jest wszystko okej, on, wiesz, po prostu przymknie na to oko, to mówi, że to nie jest dokładnie tak, bo one trochę zgadują, nie? To nie jest taki odczyt jak to, że pójdziesz do lekarza, oni założą ci diody normalnie na głowę, tak? I będą ci sprawdzać, jak wygląda ten twój sen, a mówi, że to jest life changer, nie? Że naprawdę może dużo zmienić i jak ktoś nie widzi na przykład progresu, to może być to jeden z powodów, nie? Że po prostu sen jest zaburzony. I spoke to one of the head sleep doctors in the UK, which was a friend of a friend. So that's how I got to speak to him because you don't get to speak to him. And I said, oh, you know, I've got this Aura ring and it tells you deep sleep and REM sleep. And he just went, no. Okej. No, więc on miał taką przyjemność, że jego z jakiś tam znajomy, przez znajomego dowiedział się, że jest jakiś tam lekarz, który się zajmuje właśnie tymi problemami ze snem i on po prostu mu powiedział, że no, ale ja mam tego Aura Ring, no i ten, nie wiem jak go nazwać, lekarz, nie wiem, ordynator, czy ktoś powiedział, że stary, zapomnij. To jest zabawka, no nie? Że to ci w ogóle nic nie powie. It's a good thing for you to take control and to know when you're asleep, but different types of sleep on your hair to measure your brain waves. Okay. Więc mówi, że to fajny jest taki tracking, żeby coś tam sobie mierzyć, ale żeby sprawdzić, nie wiem, jakoś tam, wiesz, głębokość snu z palca, to raczej nie, bo to trzeba założyć na głowę i wtedy widać prawdziwe odczyty, jakie są w mózgu. No tak samo jak są te aplikacje na telefon, nie? I ludzie myślą, że poprzez twoje oddychanie zmierzysz ilość głębocznego snu i tak dalej. No jak, nie? Yeah. It's same like on iPhone, you got this application. No, yeah. But I do have an Aura ring. Okej. Mówi, że nie propsuje, ale ma Aura Ringa, sobie kupił. But sometimes I was wearing it and then I took it off because it made me so sad. Więc zakłada go, ale czasami jak widzi odczyt, że tylko spał 10 minut, to go odkłada, bo sprawia, że czuje się smutny. Every day the ring would say like, don't train, go to bed, have a nap. Today is bad. And I was just like, fuck you. Kułasz? Czasem nieświadomość jest lepsza. Nie? No właśnie, dzień w dzień mu po prostu Aura Ring podpowiadał, że jednak dzisiaj to jest zły dzień na trening, w ogóle zły dzień na życie, więc on po prostu odłożył to i mówi jebać to. Yeah, so, no. Cool. Tom, so I think we know a little bit, actually a lot about Danem now. Too much. Too much. Quick 5 rapid fire, and we're gonna get some answer. Maybe. To ja powiem po polsku, a po prostu ty tam przetłumaczysz Danowi, jak ci będzie wygodnie, nie? Okej. I po prostu teraz zadamy Danowi 5 pytań takich szybkich. Dokładnie. Pierwsze tak naprawdę chcieliśmy się zająć treningiem, nie? I tutaj jakby chcieliśmy zapytać się Dana, jak według niego powinien wyglądać poprawny trening, nie? I w przypadku jakby osób początkujących i w przypadku osób
już bardziej zaawansowanych, jak w przypadku na przykład Dana, nie? Czy ten trening powinien się opierać w przypadku osób początkujących na początku na wolnych ciężarach i potem jakby jakieś tam dodatki, jeśli w ogóle są potrzebne? Czy w przypadku tak jak Dana, że najpierw musi zaktywować daną partię mięśniową na przykład i te cięższe ćwiczenia nawet robić pod koniec, żeby nie używać aż tak dużych ciężarów, nie? Jakby jak on to widzi i co on o tym w ogóle uważa, nie? So in terms of training for beginner and someone like you, and if there is a beginning person, should he start like doing just compound movements and get as strong as possible? Don't do too much isometric kind of moves. What do you think about that? Yeah, absolutely. If you're just starting, you don't have any muscle. So there's no point in trying to isolate a muscle if it's not there. So you want to use compound lifts that utilize many muscles together. And also for recovery, you don't need long to recover because you don't have any muscles. So you can train everything 2-3 times a week because the recovery of a small muscle is going to be much easier to recover than a larger muscle. I find that the difference mostly between like beginner and advanced is the bigger you get, the less you can do. Okej, więc jeżeli ktoś jest początkujący, to tak naprawdę powinien się skupić tylko na compound movesach, żeby rozwijać generalnie całą muskulaturę, dlatego że ta początkująca osoba, ona nie ma mięśni, których będzie izolować, one są po prostu za małe, więc na początku trzeba zdobyć jakby taką generalną masę mięśniową i dopiero można by było to coś takiego rozwijać, nie? Czy coś tam jeszcze wyłapałeś takiego, co byłoby... Tak. I Dan właśnie powiedział, że im więcej tej masy mięśniowej mamy, tak, to nie możemy sobie aż na tyle pozwolić jakby na tak częste treningi, tak? Bo jeśli ten mięsień jest mały, no to on sobie może po prostu ten trening robić, jakby być obciążany częściej, tak? Bo dużo szybciej się zregeneruje z tego względu, że jest mały, nie? Więc jakby z automatu możemy sobie to tak rozkminić, że im jakby się stajemy więksi, to tak naprawdę możemy robić więcej, ale musimy też więcej czasu dać na regenerację, tak? No logiczne w sumie to będzie. Okay. Yeah. Kolejne pytanie? I mean, it's worth mentioning. The compound lift doesn't necessarily need to be squat, bench, and deadlift. If you have the physiology that doesn't allow you to do those things well, then pick, instead of bench, do dumbbells. Instead of doing a squat. If a squat really doesn't work, try a hack squat, or an SSB bar. Find what works for you. I'm not saying squat, bench, dead. If you can, great, and a deadlift, maybe a full deadlift from the floor isn't good if you've got long femurs. Maybe you want to do a Dorian dead that just skims the floor, but you need to be using, compound moves that utilize multiple muscle groups at the same time because you will be able to recover those. And then you will have united strength as a functional human. Czyli on mówi, że tak, trzeba robić te compound movesy, natomiast żeby nie być już tak, ideologicznie jakoś podejść do tego, że to musi być przysiad, musi to być martwy ciąg i sztanga na płaskiej ławce, tylko jeżeli ci to fizjologia, twój szkielet nie pozwala na robienie czegokolwiek, no bo tak po prostu dźwignia jest niekorzystna, to żeby szukać jakichś innych ćwiczeń, ale żeby jednak skupić się na takich ruchach, które będą angażować więcej jakby tych grup mięśniowych, aniżeli właśnie jakaś izolacja, że ktoś pójdzie sobie, nie wiem, może na modlitewnik uginać biceps, nie ma żadnego sensu. Exactly. And then, after you've done this for a while, maybe you can move to doing some top-up stuff. But I say this to my clients, and I say this to everyone: you go in and you train chest, and you do heavy dumbbells or heavy bench, or you do some machine drop sets, and then you see the people at the gym and they're doing cable flies. Is cable flies what made you grow? Probably not. So my whole training is still now about cutting out the bullshit. What if I'm doing cable flies at the end? That's not what made me grow. So off you go. Czyli on też mówi, że są ćwiczenia, które tak naprawdę
nie wiem, mogłyby być fajnym dodatkiem, ale one nie wnoszą nic do budowania masy mięśniowej, no bo jeżeli ktoś robi, wiesz, płaską, dużym ciężarem, później jeszcze robi handlami i na koniec robi sobie cable flies, no to tak naprawdę te cable flies nie zbudowało żadnej masy mięśniowej, nie? Jest fajnym dodatkiem, nie wiem, może żeby sobie pompę jakoś poczuć, czy coś takiego, natomiast nie jest... Na przykład w przypadku Dana, on wtedy w okresie masowym obcina objętość z tego ćwiczenia i na przykład w pewnym jakby sensie w dłuższej perspektywie czasu więcej jest w stanie podnieść w tych pierwszych właśnie ruchach, nie? Na przykład wtedy takie rozpiętki dorzuca w sklepie. Okay, so he's asking if you have like a off season when you try to gain more size, your volume is lower, so maybe when you're gonna be in a prep, you're gonna add some extra like that, some extra dumbbell flies, cable flies, or you don't do it? My training is the same all It's year. the same. All year. I used exactly the same training as Dorian Yates. I've trained with Dorian Yates. I train all the time with Leroy Davis, who was the guy who trained in Blood and Guts with Dorian Yates. And my coach is Ant Bales. We're all from the same like idea, you know? And if you're training in off season to gain muscle, then it makes sense for me, if you want to keep muscle, to train the same. Okay. Więc on po prostu w ogóle nie zmienia, czy to jest prep, czy to jest off-season, gdzie próbuje budować masę mięśniową, trening jest dokładnie taki sam. I on powiedział, że on ćwiczył z Dorianem Yatesem, z Leroy Davisem, Ant Balesem i oni wszyscy mają taką samą ideologię po prostu. To jest, wiesz, tak samo zachowują się w przypadku, wiesz, budowania masy mięśniowej, jak i podczas przedstartowym, takim okresem, dlatego, że oni chcą zachować jak najwięcej masy mięśniowej i to jest jakby jedyna słuszna droga, nie? Według nich. And here's the reality. The reason people add more volume when they're in contest prep is because they think it's going to it's going to burn more calories. Now, I tell you one fucking thing, if I put 6-7 plates on a hack squat and I'm doing a drop set, yeah, I'm going to burn more calories than you doing 3 sets of 20, like, you know, doing some leg extensions. Like, people misinterpret it. They think more volume is going to burn more calories, but intensity burns far more calories. Okay, więc on powiedział, że często ludzie właśnie źle podchodzą do tego, że oni przedstartowo zaczynają zwiększać volume, bo myślą, że to po prostu zbuduje, że to po prostu zbuduje większy deficyt kaloryczny. No, dokładnie, ale on mówi, tak jak założysz sobie 6 placków na stronę, robiąc safety squat bar i zrobisz jeszcze z tego dropa, to sama ta intensywność jest tak duża, że ona pali dużo więcej kalorii, aniżeli robienie sobie 3 serii po 20 jakichś cable fliesów, co jest bezsensowne. Next question. Kolejne pytanie. Tak, to mieliśmy jakby, to w sumie było takie pytanie troszeczkę od Ciebie. Ile trwa ile jakby RIR zostawia mi w seriach, nie? Czy jest ten rep in reserve, czy jakby w ogóle tego nie ma, nie? Okay. Wiesz co, Tomek, mam cały czas problem, bo twój głos jest dziwnie szeleszczący. Nie wiem, czy to jest wina mikrofonu, czy coś? Yeah, I hope we don't. Hope. No, od teraz słyszysz? No, a nie masz czegoś innego? Jakiegoś innego mikrofonu? Wiesz co, mogę bez spróbować po prostu. No, spróbuj. Sounds like they just... Yeah. Powiem? Oh, cool, man, that's better. Teraz jest okej? Okay. Teraz jest okej? Yeah, so now it's great, man. Okay. Teraz jest dobrze. You've been playing too much, like computer. Oh, man. Broken. Man. Shouting at children on the computer. When he was in the prep, he was waking up 2 o'clock playing FIFA. Yes. Yes. Okay. Add me on Warzone on Call of Duty. Add me. Dodaj go na Warzone. Okay. W Call of Duty będziecie grać. So Tom is asking how many reps in reserve you have in your set. Oh my god. I don't understand. I have reps in reserve on my first warm-up. Yeah. The thing about training is
your training is an adaptation. So if I go in the gym and I go, oh, I'm going to do 8 reps and I can do 9, my body isn't going to go, oh, I better get bigger in case I do 8 again. You have to make it go, fuck, if I'm going to do what he did today, I better change. Your body doesn't want to grow unless you're a genetic freak. Now, when I talk about anything, if you're a genetic freak, you can do anything. It doesn't matter. I'm not talking to you. You're not listening to this because you're already massive. You know, and if you're listening to this thinking, am I a genetic freak? No, you're not, because you won't be thinking. Okej. Więc on po prostu mówi, że reps in reserve, co on ma w rozgrzewce, w pierwszym secie. No i czyli tak jak to już często było powtarzane, że po prostu jeżeli to jest na zasadzie adaptacji, jeżeli twoje ciało ma się zmienić, to musisz mu dać taki bodziec, że ciało jest cały czas atakowane, bodźcowane, tak, że o kurczę, coś musi się zadziać, ja muszę, wiesz, stać się silniejszym, żeby na następnym treningu jednak podołać temu, co ten psychopata robił, wiesz, w ten dzień. A on mówi, że, tak jak powiedział, no i mówi, że to się nie odnosi do genetic freak, czyli nie odnosi się to do ludzi obdarzonych super genetyką, ale z drugiej strony ci ludzie, którzy są genetycznie obdarzeni, to oni nawet takich podcastów nie słuchają, bo oni są tak obdarzeni, że oni nie muszą tego oglądać i szukać odpowiedzi. Jeżeli sobie nawet zadajesz to pytanie, czy jesteś genetycznie uprzywilejowany, to oglądając ten podcast, znaczy, że nie jesteś, bo ktoś, kto jest, to on nawet nie zwraca uwagi na takie rzeczy, żeby oglądać, jak tu urosnąć. But when, you know, if you're training 100% and you're doing it week in, week in, week out, you have to have a week where you back off. So, but I don't say that's training. You know, you've heard deload, yeah? Like deload is something that is needed if you really train hard. But the thing about the deload is the problem that pussies think they need a deload from being a pussy. Like, you don't need a deload. I didn't have a deload for like 5 years because I didn't have any muscles. Like, you need a deload if you're like fucked, yeah? But these people like now are using deload as like another thing. Oh, deload, reps in reserve, and then deloads, and then carb backloading. I can eat donuts, and then a keto because I like bacon, fucking, and then mixing it, and because they're pussies. Okay. Więc on mówi, że po prostu też kwestia deloadu, nie? Że on przez 5 lat, z tego względu, że on nie miał masy mięśniowej, on nie potrzebował tego. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę trenuje 100%, jakby tydzień w tydzień, to jest potrzebny taki okres, że zrobisz ten przysłowiowy krok w tył, nie? Ale on mówi, że teraz wiele osób po prostu, wiesz, zaczyna kulturystykę, jakieś tam zabawę z tym, no i pierwsze co, to już myślą o deloadzie, już myślą o carb backloadingu, żeby się nażyć pączków, jeszcze miksują to dodatkowo z dietą keto, żeby mogli sobie boczek zjeść, a tak naprawdę po prostu są cipami i nie mogą nigdy dać z siebie 100%, a to jest fajna wymówka dla nich, żeby nigdy nie zrobić treningu na 100, no nie? Yeah, you don't need a deload from being shit. Nie potrzebujesz deloadu tylko dlatego, że jesteś gówniany. Taka prawda. Kolejne pytanie w sumie będzie takie, czy TRT jest niezbędne i czy jest częścią zaplanowanego odpowiednio cyklu? Okay, so that's about the PED. Does TRT is necessary to do in your cycle? It should be planned in your cycle, like this is necessary to get, I don't know, like 3 months during a year. Are you talking about coming off completely? Like, no, TRT. Doing testosterone replacement therapy? Just that. Yeah, I mean, the thing about testosterone replacement therapy is that you need to have your bloods done. You need to find out where your testosterone is, yeah? And this isn't just when you finish cycle, we're talking like 8 weeks, yeah? So find out where it is, yeah, when naturally, and then you're trying to get it in range. So you do the TRT to then boost your testosterone to TRT. Now, if you've just gone, TRT, 200 milligrams a week, yeah, you don't know why, like why? And 200 milligrams per every 7 days is not TRT. It's more. So that's a cruise. But people are latching onto it. It's testosterone replacement therapy. If I have a client that's a little bit older, you get the bloods, you check them, and you try and balance them within a testosterone replacement
like area. Otherwise, you're just cruising. Okej, więc on mówi, że tak naprawdę wiele osób nawet robi źle te terty, ale po prostu zakładając sobie taką dawkę, jako tam chcą, że on najchętniej to by właśnie zrobił badania krwi i szukał, gdzie jest ten taki sweet spot, nie? Gdzie umieścić po prostu jako dawkę. To poziom naturalny, żeby to było, zastąpić naturalny poziom. żeby on jednak poza te widełki nie wychodził, bo w przypadku jak on wychodzi, to nie jest TRT już więcej, tylko to jest normalny cruising. But I mean, if you're using PEDs and you're thinking about starting of using PEDs, you better be serious because it's going to fuck you up. You know, eventually, no one told me when I started that if you take PEDs, you're going to have to take them forever. Okay. Like no one told me that. There's much more information now. When I started, there was no Instagram, no people, like no gurus. You're just some guy, you know, in the gym. I didn't know. You know, so be serious. Well, make a decision. If you're not competing, my opinion, don't do steroids. Więc on mówi, że jeżeli, no tak kurde, to już często się powtarza, no po prostu takie zdanie, jak i chyba każdy taki inteligentny, że to jest raz na całe życie, no nie, że jak ktoś myśli, że kiedykolwiek zejdzie po 2 dobrych bombach, no to może się okazać, że jednak się trochę myli, nie? Żeby podjąć taką, wiesz, racjonalną decyzję. I jeżeli tak naprawdę widzisz, że masz możliwości, żeby się rozwijać w tym, to spoko, ale jak ktoś tylko tak, żeby sobie fajnie na siłowni wyglądać od poniedziałku do środy, to raczej lepiej sobie odpuścić. And if you do want to come off, you've done a cycle and you want to run HCG, people are running HCG wrong. See, they're going to do your last jab of testosterone enanthate. They're going to wait 7 days for the half-life. Then they're going to start pounding HCG in. But the testosterone enanthate is going to take like 6 to 8 weeks to drain from the system. So if you're going to try and reboost your testosterone, you need to start 8 weeks. Now, most people aren't off 8 weeks. So they're trying to do all this thing at the same time, but the steroids are already in. Then you're getting HCG, and then you're like, oh yeah, my levels must be okay. More steroids. So you need to make a decision. Are you going to cruise or TRT? Which no one does TRT really. Everyone just goes, 200, and then when they're drawing out, they're like, maybe three this week. Okej. No, więc nawet ludzie, którzy w ogóle robią sobie PCT, taki odblok, to HCG już w złym momencie nawet zaczynają przybijać, bo on mówi, i to jest pewnie szkoła, tak mi się wydaje, że AMFA, no nie, żeby to zrobić dopiero po 8 tygodniach, gdzie ludzie już po tygodniu od ostatniego shota zaczynają HCG sobie zapodawać, nie? A dla większości 8 tygodni to jest tak naprawdę ten moment, kiedy znowu zaczynają sobie wbijać, nie? So if you're going to come off and try and actually recover your testosterone levels, you need to be off for like 4 or 5 months. Okej. Czyli on mówi, że jeżeli chcesz być off i naprawdę, wiesz, żeby wrócił ci naturalny testosteron, to 4-5 miesięcy takiego offa. What in a situation like someone is 1 year on a cycle and his blood test is still fine, blood work is cool, and would you... Show me them. Okay. But it's like... Show me, where are they? Hypothetical, like... Hypothetical, say you absorb like steroids easy and your bloods are done. Now there's a thing like Victor Black was saying basically, that his idea was that you bring the steroids down so that the toxic damage is less, so you can stay on for longer. So rather than doing rather than blasting and knowing you're going to do damage, no one's blasting like hard for a year without damage. You're going to get damage. Yeah. So people are blasting and then cruising. His idea is, well, what if we just lower everything and then we can just baseline without any real toxic damage coming from the stress on the kidneys and the liver and things like this. So if your blood work's fine, when are you doing your blood work? Are you doing your blood work when you're on this cycle? Or did you do it for a year, then stop for 2 months, then you did your bloods and you're like, I'm fine. You're not on steroids. You need to do, people don't do enough blood work whilst using them, because that's when you're damaged. Okej, więc to też wygląda na to, że musisz w odpowiednim momencie robić po prostu sobie te badania, no nie? Ale on jest zdania takiego, że
po prostu dla samego, wiesz, toksyczność środków, że to nie ma tak, że one nie są toksyczne, że jak ktoś ma spoko wyniki, to że wszystko jest ok, bo to może być taki, wiesz, problem, że on kiedyś wykwitnie, a wykwitnie na pewno stosując przez rok wysokie dawki, nie? Że on mówi, że lepiej przez jakiś czas nawet zejść sobie na niższe dawki i żeby ta toksyczność organizmu po prostu, wiesz, żeby wątroba zaczęła detoksyfikować i żeby nie obciążać, wiesz, wszystkich organów. No. So you know, I don't think anyone should be on steroids for a year. Like, that's my opinion. And if you are, your steroids better be low, and you should look into the theorized elements that there's a podcast with people called Muscle Mentors, and there's a guy called Victor Black who hasn't got a huge following, but he's very knowledgeable, and his ethos is you can base level something lower so that you don't need to come off. But there's a therapeutic and toxic ratio. Mhm. You know, there's a limit where it becomes too toxic to be worth it. But then also you look at Victor Black and you know, and some of the people that they're looking with, some of them are good, but I haven't seen real evidence where that's worked. You know, it's like Psalms. Like, oh, Psalms are great, cool, but no one good uses them. Okej, więc on powiedział, że można lecieć przez cały rok, ale jeżeli chcesz to robić, to jednak, żeby to nie były potężne dawki. Nie? No i tu można by było tak naprawdę się domyślać, co to znaczy potężne i moglibyśmy Dana zapytać, ale myślę, że to może zaraz go zapytamy, albo w następnym tak naprawdę, wiesz, podcaście po prostu sobie załatwimy sobie jakby jeden podcast tylko związany z tym i wtedy możemy go wypytać konkretnie o tym. Nie? Ale mówi, że warto śledzić Muscle Mentor, to jest Victor Black, Victor Black, żeby go śledzić, bo on ma dosyć fajną wiedzę, nie? I on właśnie mówi, że lepiej stabilnie trzymać wszystko, aniżeli właśnie lecieć na wysokich dawkach przez cały rok. It's quite an interesting concept. He also talks about not just attacking the androgen receptors, so using like insulin with steroids and growth hormone, so that you're not just going androgen receptors, receptors. Okej. No to więc on mówi, że ten Victor Black też mówi, żeby właśnie tylko nie atakować tych receptorów androgenowych, tylko jeszcze użycie jakiejś insuliny i HGH, no nie? Że jakby, kurde, działasz na wiele spektrum, nie? Jakby podczas budowania tego masy mięśniowej. But then everyone who's really massive just does plastic use. Okej. No, jak ktoś już jest naprawdę duży, to raczej nie robi sobie niskich dawek, tylko każdy leci, że napierdziela mocne dawki, no i schodzi na jakieś tam mniejsze, ale nadal są to duże dawki. And nowadays people's cycles are crazy. Like, I look at what people do, and it's madness. We're talking people doing, you know, 1.8 grams of tread a week. Like, what the fuck, man? Like, I don't do 1.8 grams of anything a week. Like, Okay. You know, in contest maybe like 2 grams. But it's just, it's madness now. People are like are doing different stuff, and I don't think the physiques are better. I think there's another way. Okej. Więc on mówi, że nawet widzi takie rozpiski, że ludzie 1,8 trena tygodniowo walą. On mówi, że nawet pod zawody tam mówi, że wszedł, że miał, ale jego masa mięśniowa jest też wyższa. Pewnie tu mówimy o ludziach, co, wiesz, nawet nie wyglądają, a biją takie duże ilości. Także mówi, że teraz są takie szalone czasy, że ludzie po prostu mega przesadzają. No ale to już my to wiemy i widzieliśmy to. Nie? Jakie tam jeszcze pytanie miałeś? Kolejne pytanie było o ustaleniu tempa pracy w danych ćwiczeniach. Czy ma to w ogóle jakiś sens, nie? Skoro staramy się jakby i tak ten kontrolować ciężar, czy takie właśnie wydłużanie bezsensownie jakby tempa pracy jest w ogóle wartościowe, nie? Bo tak naprawdę jakby ciężaru wtedy zejdziemy troszeczkę, nie? So he's asking about the concept of time under tension. Is that really makes any difference, or it's just about you should really just feel the weight, like don't go crazy, but is it really important, like 3-4 seconds go down eccentric? I think that there's like a middle ground. So obviously, like, your negative should technically be 3 times slower than your positive because you're 3 times stronger in the negative position. But having said that, I think you can go too slow.
you know, and especially on the concentric, like the weight should be heavy enough so in your mind you're like explode, but it doesn't happen because that sends a signal from your mind to say recruit everything. You know, if you're going too slow, I feel like it doesn't quite get like the deep muscle tissues, you know, and obviously the weight is much lighter, which is great. And I do think that going a little bit slower to save your knees, a little bit of weight, yeah, but I think you can go too slow. I think that there is a middle ground. But the worst thing that you see is people coming down really fast and then slow on the way up. That's the opposite of how I believe you should train. And there is a speed on the negative where you can see the weight is taking them, and it should just be a little bit slower than that. You can kind of see it. I don't know, I've been training people for a while, so I can see when the weight's taking them and they're just controlling it. But I think you can do too slow. That's not to say like at the end of something doing like 6-second negatives or like intensifiers in the end aren't useful, because I think they are. But I think it's like anything. Don't go too far with it. Like, you know, there's a sweet spot in the middle. Okej. Czyli tak jak w większości przypadków gdzieś prawda jest po środku, że wiadomo, że na koncentrycznej fazie ruchu jesteś jakby mniej silny, ekscentryczna faza jesteś 3-krotnie silniejszy, nie? Więc to według, tak matematycznie można by powiedzieć, że ruch w górę powinien trwać sekundy, być bardziej eksplozywny, a ruch w dół powinien być 3 sekundy. On mówi, że to jest, wiesz, takie przyjęte po prostu, no tak żadnej matematyki w tym nie ma. Natomiast on widzi różnicę, kiedy ktoś kontroluje ruch i wie, że tam mięśnie są zaangażowane, aniżeli, wiesz, po prostu ciężar go kontroluje, nie? No i mówi, że najgorsze, co może być, to tak naprawdę jak lecisz w ekscentrycznej fazie sekundę, a 3 sekundy bijesz w górę, no nie? Także tu coś jest nie tak. No i też Dan, No, dawaj Tomek. Dan też powiedział, jakby to przetłumaczył, bo tego ty nie poruszyłeś, że czemu to się też tak dzieje, nie? Bo po prostu jeśli schodzimy zbyt wolno, to ciało dostaje sygnał, żebyśmy zrekrutowali wszystkie jednostki motoryczne, tak? I dlatego ten ciężar jakby w fazie koncentrycznej staje się dużo cięższy. Więc jakby to jest też właśnie błąd i taki w sumie chyba chwyt marketingowy teraz trenerów niektórych, żeby wydłużać te fazy, po prostu tempo pracy określone robić i tak dalej, nie? Yeah, he said like just few coaches find this is like a nice product to sell this kind of training program, like 3 seconds go down and everyone wants to reinvent the wheel because how you build muscle is very boring, and it doesn't sell. So you're like, actually, you need to do the same thing that they were doing in the 90s. Really, you know, the 70s they did too much volume. And even if you spoke to Arnie now, he said, I could have done less or whatever. But there's no new thing that's come out recently that's made anyone have a better physique. There's no new like thing. It just needs to be hard. That's all it needs to be, is be hard. And you can't change the tempo to, you know, you can't take supplements. You can't change all these things and think that it can stop you from being a pussy. Okay. No więc on mówi po prostu tak, że wiesz, no nie można koła wymyślić na nowo, że to są fajne produkty, po prostu ktoś chce coś sprzedać nowego, natomiast trening kulturystyczny jest bardzo nudny i to po prostu chodzi, żeby dawać z siebie maks, nie? Mówi, że możesz brać... To się nie sprzedaje, nie? No, to się nie sprzeda, nie? No i to nie jest sexy. Natomiast wiesz, możesz brać wszystkie suplementy, różne metody treningowe, próbować, ale jak jesteś cipą, no to nic nie zmieni w twojej fizyce. But no one wants to hear that. They want to go, oh, what is the thing? If I do this thing, then I don't have to just work hard. The one thing it needs to be is hard. And there's lots of different ways you can make things hard, but it just needs to be hard. And so there's new names of things coming out, like the back offset. It's not new, it's just called a back offset now. It used to be called a flush set.
you know, or they're cluster sets, or we just used to call them rest pause sets, you know, like through dog crack training. It's just an extension of that. None of this is new. It's rebranded. It all works. It's just that someone else is most people are trying to rebrand a thing and market it in a different way. Not because it's their fault, but because the consumer wants to be fed new stuff. And there's no new stuff. Okay, czyli popyt rodzi podaż. Po prostu ludzie chcą, żeby była jakaś magia w treningu i żeby mogli, wiesz, spróbować czegoś nowego, przez to jakby nie pracować ciężko. No ale sam trening ma być po prostu ciężki. To jest właśnie to, czego ludzie nie chcą zaakceptować, że to ma być ciężkie. No i on mówi, że wiesz, no teraz jest back-off set, a kiedyś to był flash set, że teraz są cluster sety, a kiedyś to był rest pause z treningu Dante Trudella, duck crab. Yeah, or cluster sets. The original cluster set was German volume training. Okej, czyli oryginalny cluster to był kiedyś German volume training. You know, it's nothing's new. Nic nowego. Wszystko jest po prostu, żeby się sprzedać, nie? The only thing that's new is that the saturation of the market. There's lots of new people looking for a new thing. You know, like lots of new competitors, lots of things. Everyone thinks that there's this like secret, and there's not. You have to love the training. You have to love it. If you're going in the gym and it's a chore for you, you're never going to make it. On mówi, że tylko po prostu ludzie się zmienili, że wiesz, no, są nowi ludzie i nowy biznes jest tworzony. Natomiast no, sam trening sobie, tak jak już powtarzałem, no, musi być po prostu ciężki. Jeżeli sprawia ci to, nie wiem, jakiś straszny ból, żeby iść na trening i jest to dla ciebie męczarnia, to lepiej sobie odpuścić, bo to jest jakby jedyna droga, no, nie, do tego, żeby cokolwiek w kulturystyce osiągnąć, czyli ciężko pracować. Już nawet Waldemar Noll nam tu mówił niejednokrotnie, nie, że tytaniczna praca i to. Sorry. I To tak naprawdę Tomek, masz jeszcze pytanie? Nie mamy, nie? No. Masz jeszcze jakieś pytanie na koniec? Nie, było jedno? nie wszystkie wyczerpaliśmy, nie? No, Okay. żeby też za długo nie było, nie? Żeby Dana też nie męczyć. Okay, cool. So he said he's very satisfied. he said he's gonna wait for you in Warsaw. He's gonna what? Wait for you in Warsaw. In what? I'll be there. In my pants. Okej, więc Dan mówi, że będzie gotowy, że jak go zaprosisz do Warszawy na zawody, to... I'll have your face printed on them. Przyjedzie w gaciach, gdzie będzie twoja twarz wydrukowana. I'll wait at the airport. That's how you'll recognize me. On przyjedzie na lotnisko w gaciach i tak go rozpoznasz. Yeah, I'll be like, hey, it's me. Oh, cool. Dan, we just want to say thank you. It was good to meet you. So, I hope whenever you're gonna find more time, people are probably gonna have a million more questions, which actually I don't have answer. So we might ask you. Let me know next time. Let me know when it's lockdown. I have lots more time. Cool. Thank you once again, Dan. That was a pleasure. Okay. Dzięki. Dzięki. Dzięki, Tomek. Trzymaj